Siedzimy w przepięknej scenerii w Prat u podnóży wzgórza Canigou na festiwalu muzyki kameralnej Pablo Casalsa, który to festiwal w tym roku prawie tydzień poświęcił Twojej twórczości. Muzyki kameralnej przede wszystkim. Koncerty na tym festiwalu odbywają się często w różnych ciekawych i nietypowych miejscach. Bardzo wysoko w górach, czasem w jaskiniach, ale również i u nas w Polsce nie brakuje takich nietypowych miejsc. Zabrzuch, zabytkowa kopalnia Guido, 320 metrów pod ziemią. Zaczniemy w roku Twojego jubileuszu. Koncert, który rozpocznie festiwal cykliczny Twojego imienia, poziom 320. Rozpoczniemy właśnie tam, pod ziemią. Co Ty sądzisz o tym pomyśle? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Ja lubię takie nadzwyczajne miejsca. Zresztą byłem na różnych takich festiwalach odbywających się i na morzu, i w górach, ale pod ziemią, muszę powiedzieć, to będzie pierwszy raz. Ja nigdy nie byłem w takim miejscu. Słyszałem o tym, zresztą Ty mi to opowiadałeś. Słyszałem, że to jest piękna sala o świetnej akustyce. Tak? No, ciekawy jestem. Właśnie tutaj w Prat na festiwalu 2 dni temu miałem zaszczyt wykonać nowe oblicze Twojego utworu, tym razem w wersji kwintetowej. Jak polskie tłumaczenie kartki? To są kartki z nienapisanego dzienniczka, czy tam dziennika. Geneza jest taka, że mój ojciec był adwokatem, ale również grał na skrzypcach i to dosyć intensywnie, bo właściwie codziennie przychodził z pracy, brał do ręki instrument i grał właśnie melodie takie no, niezwykłe dla mnie, pamiętam, dlatego że ojciec się wychowywał na Pokłuciu, przy granicy koło Zaleszczyk, gdzieś tam ale bardzo piękna melodia, jak z Drakuli. Na Tereminie. I Teremin też będzie na festiwalu. Tak? Tak. Ale takie melodia jak z Drakuli. Otóż grał różne takie melodie ludowe między innymi i miał taką jedną obsesyjną melodię, którą zawsze jak brał skrzypce, to grał na początku i ja sobie przypomniałem o tej melodii i pisząc trzeci kwartet smyczkowy, na końcu pojawia się ten temat, który może to jest ojca temat, może to jest ludowy jakiś temat, nie wiem, ale w każdym razie on jakoś związał się z tym utworem i sobie na przykład teraz nie wyobrażam tego kwartetu bez tego tematu. Tym właśnie utworem wersji kwintetowej, czyli polskim prewykonaniem wersji kwintetu, rozpoczniemy właśnie festiwal w Twojej, mam nadzieję, obecności. No, cieszę się bardzo, bo nawiasem mówiąc, ja pierwszy raz 2 dni temu słyszałem ten kwartet z kontrabasem właśnie. No i muszę powiedzieć, że on jest jakiś taki dopełniony. Ten kontrabas nie jest przypadkowo napisany, bo ja pisząc ten kwartet miałem takie pomysły, że jednak no, może by przestroić na przykład strunę, C-strunę, wiolonczeli, żeby właśnie było tam do as i to wszystko teraz zrobiłem. Już po napisaniu kwartetu zrobiłem wersję i została właśnie teraz pierwszy raz wykonana w tej formie. To się cieszę. Festiwal będzie poświęcony w głównej mierze i jego następne edycje Twojej muzyce kameralnej. Skąd miłość właśnie do tego gatunku? Ja myślę, że w dojrzałym wieku człowiek wraca do początku. To znaczy, ja też się wychowałem w małym miasteczku, ale na przykład mój ojciec się spotykał z swoimi kolegami, adwokatami przeważnie. Jeden był sędzia, tam jeden był inżynier, grali muzykę kameralną. Potem na studiach ja też, zresztą uprawiałem też muzykę kameralną, byłem takim dorastającym chłopcem. No potem rzuciłem się na wielkie formy, na formę pasji, czy opery, czy oratorium. No, po jakimś czasie jednak wilka ciągnie do lasu. Wróciłem do kameralistyki
I muszę powiedzieć, że na przykład teraz spędziłem dwa wspaniałe miesiące jeżdżąc z festiwalu na festiwal, gdzie właśnie grano moją muzykę kameralną i myślę, że to jest muzyka z najwyższej półki, że to nie każdy zresztą pisze muzykę kameralną, może nie każdy potrafi. W polskiej muzyce właśnie prawie nie ma kameralnych utworów, prawda? Jak patrzę na Dworzaka, który prawie połowę swojej twórczości to są utwory kameralne, Szostakowicz również, ja wiem, no już nie mówiąc o Brahmsie i o Mozarcie i Beethovenie. I myślę, że to jest najwyższa muzyka, najważniejsza właśnie jest kameralna, także w tym roku ja napisałem 4 utwory kameralne. Rozszerzymy na festiwalu też, na drugim koncercie będzie Strawiński w wersji kameralnej w Święto Wiosny, w stulecie wykonania Święta Wiosny, w tym roku 2013. Ale kto zrobił? Itamar Golan ze swoją żoną będzie wykonywał to z przedstawieniem tanecznym, multimediami. Ale na ile instrumentów? Na jeden fortepian na 4 ręce. Także tak, więc taki eksperyment. To nie jest to proste. Wykonali go miesiąc temu w Théâtre des Champs-Élysées, w stulecie właśnie wykonania Święta Wiosny oryginalnie, przecież tam to miało miejsce. Jaki jest twój stosunek do tego przełomowego dla wielu utworu? No to był, wydaje mi się, jeden z utworów, który zmienił mój stosunek w ogóle do muzyki współczesnej. Właściwie od tego się zaczęło. To jest właściwie właśnie stuletni utwór, ale który otworzył drzwi do awangardy. No i to jest utwór, który się nigdy nie zestarzał. Prawda? Jest zawsze świeży. Jest niesłychany utwór, także ja bardzo dużo się nauczyłem na Strawińskim. Odnośnie awangardy. Festiwalowi, koncertom z Twoją i nie tylko muzyką będzie towarzyszyła również wystawa Bartosza Sikorskiego i malarstwa, i multimedialna, inspirowana Twoją twórczością pod nazwą Sonorystyka barw. Co roku będziemy też organizować konkurs na obraz, czy też dzieło artystyczne, plastyczne, inspirowane Twoją twórczością. Może zdradzisz, jaki jest Twój ulubiony nurt artystyczny, ulubiony malarz z przeszłości i teraźniejszości? Ja myślę, że to się bardzo zmieniało. Ja poznawałem, na przykład jak przyjechałem do Krakowa, nawiasem mówiąc, mój dziadek był malarzem, takim domorosłym, ale bardzo dobrym malarzem. Także ja też malowałem bardzo dużo, chodziliśmy z moim dziadkiem ze sztaglugami za miasto, malowaliśmy, także ja byłem jakoś zżyty z tym. A później, jak przyjechałem do Krakowa, moim kuzynem, właśnie kuzynem dokładnie mojej matki, był Tadeusz Kantor. No więc tak, oczywiście naturalnie. poznałem tą najpierw właśnie polską awangardę z pierwszej ręki. I tam kręciłem się koło teatru jego też. Także to była taka ważna dla mnie szkoła życia. Rozumiem. Dodam tylko na koniec coś, co mam nadzieję ucieszy Cię, że w przyszłych edycjach festiwalu będziemy starali się włączać muzyków, studentów Twojego Centrum Europejskiego Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach jako może... I nawzajem ja bardzo serdecznie zapraszam do Lusławic. Możemy jakieś koncerty też powtórzyć w Lusławicach. Z przyjemnością. Tak. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszamy pod ziemię, tak? Dziękuję. Dziękuję.